Witam Państwa serdecznie. W wysokiej zabudowie kuchennej, obok szafki z piekarnikiem do zabudowy, będę chciała umieścić wysoką szafkę z ekspresem do zabudowy oraz szufladę grzewczą. W tym celu wyjdziemy z wizualizacji. Na pasku narzędzi odnajdziemy ikonkę Edytor szafek. Wybierzemy edytor szafek użytkownika i zaczekamy na ładowanie bazy szafek. Okno otworzymy do maksymalnych rozmiarów. Lewym przyciskiem myszy możemy obracać szafką pod dowolnym kątem. Scrollem możemy oddalać lub zbliżać, natomiast prawym przyciskiem myszy możemy przesuwać górę-dół, prawo-lewo. Mając już wybraną szafkę akurat tutaj prostą, która akurat nam odpowiada, możemy już zmodyfikować korpus. Wchodzimy w edycję korpusu i zmieniamy wymiary. Szerokość oraz głębokość zostawimy, natomiast zmienimy wysokość naszej szafki. Będzie ona wynosiła 2215 mm. Ponieważ będzie to szafka dolna bardzo wysoka do zabudowy sprzętu AGD. Jeżeli chodzi o parametry dodatkowe, plecy do przodu zmienimy z 75 mm na 0. Wszystko potwierdzimy przyciskiem OK. Możemy oddalić scrollem naszą szafkę, prawym przyciskiem myszy obniżyć, a lewym obrócić, żeby zobaczyć, jak aktualnie wygląda. Następnie wejdziemy w edycję frontów. Dwuklikiem lewym przyciskiem myszy zaznaczymy front przedni. Następnie front, który nam się pojawił, zaznaczymy jeden raz lewym przyciskiem myszy w celu modyfikacji i wybierzemy podział poziomy. Liczbę części zmienimy do 4. Dalej. Teraz każdą z tych części będziemy modyfikować. Dolny front będzie równać się dolnym frontom w zabudowie kuchennej. Więc najeżdżamy na żółty kwadracik, jak pojawi się biała strzałka, klikamy lewym przyciskiem myszy i ciągniemy front w górę, gdyż chcemy go powiększyć. Wpisujemy wymiar 716 mm i potwierdzamy przyciskiem OK. Kolejna część będzie to szuflada grzewcza. Najeżdżam ponownie na kwadracik, klikam lewym przyciskiem myszy i zjeżdżam w dół, gdyż będzie to akurat front mniejszy. Będzie on wynosić 140 mm. Potwierdzam po raz kolejny przyciskiem OK. Tutaj dodatkowo wybierzemy sprzęt AGD, gdyż będziemy korzystać z bazy AGD i wybierzemy piekarnik. Dzięki temu będziemy mogli zamienić go na szufladę grzewczą. Potwierdzamy OK i przechodzimy do kolejnej części. Tutaj będziemy mieć zabudowany ekspres, więc najeżdżamy na kwadracik i obniżamy w dół. Wpisujemy wartość 460 mm. Potwierdzamy OK i ponownie wybieramy sprzęt AGD. Po raz kolejny piekarnik. W tym przypadku będziemy mogli go wymienić na piekarnik kompaktowy, na kuchenkę mikrofalową o wyższej wysokości, jak również właśnie na ekspres do kawy. Potwierdzamy OK i wejdziemy jeszcze w nasz front wynikowy i widzimy, że wysokość ma 886 mm. Możemy skorzystać z rozmieszczenia uchwytów i jeżeli chodzi o front górny, wiemy, że powinien uchwyt się pojawiać na dole, więc my akurat wybierzemy środkową część. Możemy zmienić na pionowy, możemy rodzaj uchwytu zmienić na uchwyt stały. My natomiast zostawimy poziomo i zaakceptujemy przyciskiem OK. Dolny front również wyposażymy w uchwyt, natomiast w tym przypadku będzie on na górze. OK. Pamiętajmy o tym, że fronty z uchwytami frezowanymi, listwowymi bądź krawędziowymi na górze muszą być odwrócone. Z tego względu, że jeżeli zostawimy tak jak jest, uchwyt pojawi nam się na górze szafki. Mając gotową szafkę, potwierdzamy przyciskiem OK i zamykamy okno. Możemy jeszcze dodatkowo wstawić półki. Dodamy jedną z 2 półek na wysokości na początku 1300 mm. Będzie to wysokość nad naszym ekspresem do kawy. OK. I kolejną na wysokości 690 mm. Potwierdzamy przyciskiem OK
i całość również tutaj na dole OK. Możemy wejść w widok siatkowy i zobaczyć, jak wyglądają nasze półki. Jeżeli zajdzie potrzeba, półki możemy jeszcze zrobić dodatkowe na górze oraz na dole. Wejdziemy ponownie w widok cieniowany, ustawimy szafkę do zdjęcia, żebyśmy pamiętali, którą tworzyliśmy. Wejdziemy w bazę danych, zapisz szafkę jako dane podstawowe i nazwiemy naszą szafkę na przykład dolna, wysoka, ekspres i szuflada. Grupę możemy stworzyć nową, jak również możemy wybrać tutaj wśród tych istniejących. Ja akurat zaznaczę szafki wysokie, poziom zostawię bez zmian. Jeżeli mamy tutaj wymienny uchwyt w naszym edytorze do wyboru, możemy wybrać już z tego poziomu. Nasz akurat będzie miał nazwę Slim 3. Zapisujemy nasze zmiany, widzimy, jak wygląda szafka i możemy już wyjść z okna edytora. Następnie wejdziemy w szafki kuchenne. Uniwersalną bazę mebli kuchennych zamienimy na bazę użytkownika. Ładuje się baza. Widzimy, że pojawiła się nasza świeżo stworzona szafka. Zaznaczamy ją. Zmienimy cokół na 150 mm i wybierzemy jeszcze dostaw do prawej. Klikniemy w szafkę obok. Wejdziemy w sprzęt AGD. Wybierzemy producenta. U mnie to będzie akurat Siemens. Typ elementu, czyli na początku będzie to szuflada grzewcza. Wstawiamy, zaznaczamy stworzoną szafkę i wybieramy poziom. Akurat szuflada grzewcza będzie się znajdować na poziomie 721 mm, więc zostawiamy zaznaczenie i wstawiamy. Prawym przyciskiem myszy przywołuję funkcję i wybieram tym razem ekspres do zabudowy. Zaznaczam i wstawiam do tej samej szafki. Wybieram poziom, będzie to wyższy poziom 864 mm. Wstawiamy i wchodzimy w wizualizację. Jak widzimy, sprzęt mamy wstawiony, szafkę mamy utworzoną. Teraz możemy zająć się kolejnym etapem tworzenia projektu. Dziękuję Państwu za uwagę.